Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszny żurek na kiełbasie albo na wywarze z kiełbasy i oczywiście pokażę Wam na początku, jak ja robiłam ten żurek. Tutaj mam mąkę żytnią, a tutaj mam żurek tak samo robiony, tyle że z mąki pszennej i to się chyba nazywa barszcz biały. Obie opcje są bardzo podobne, smaczne i on już teraz po 10 dniach jest naprawdę bardzo smaczny i bardzo kwaśny. Oba bardzo podobne. I dlatego dzisiaj pokażę Wam tą moją opcję na ten taki błyskawiczny żurek na tym wywarze. Zróbcie sobie dzień wcześniej, sparzcie tą kiełbaskę wieczorem, na przykład czy po południu. Zróbcie żurek, wstawcie do chłodnego miejsca czy do lodówki i on Wam postoi i na drugi dzień możecie serwować. Nawet do żurku na kiełbasie, na tym wywarze możemy dołożyć troszeczkę wędzonki, z 50 gram, czy taki jakiś plasterek, pokroić drobniutko, usmażyć i wtedy dolewam troszeczkę tłuszczu i smażę te warzywa, najpierw 2-3 minuty, a potem zalewam tym wywarem z kiełbasy. Na koniec dodaję dopiero żurek, jak mi się te warzywa ugotują. Przyprawiam, doprawiam i oczywiście na koniec zakładam troszeczkę śmietany słodkiej, żeby on nie był taki ciemny. Ja wolę takie jasne, ponieważ tak robiłam zawsze pod dzieci, że ta zupa wyglądała apetycznie z warzywami, a mimo wszystko ma smak żurku. Jest lekko kwaśna, nie za kwaśna. To, co ja proponuję, to żeście nie robili bardzo kwaśnych żurków, jeżeli są dzieci. Teraz zapraszam Was na tą moją pyszną opcję błyskawiczną i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. I oczywiście z tym żurkiem życzę Wam również wesołych świąt wielkanocnych. Taki żurek można robić cały rok i jeść, ale nie ma problemu. Jeżeli macie ochotę, robicie zakwas czy z pszennej, czy z żytniej mąki, ponieważ bardzo podobnie smakują, ale niekoniecznie musi być żytnia. Będzie tak samo to kwaśne, ale jeżeli byście na przykład chcieli mieć bardzo kwaśny ten żur, to dołóżcie troszeczkę octu, z pół łyżeczki. Będzie kwaśny i nikt nie wyczuje, że jest ocet, naprawdę. I teraz tak, potrzebujemy z 50-70 gramów mąki żytniej na żurek i na barszcz biały biorę mąkę pszenną, białą. Żytniej będzie bardziej kwaśny. 5 łyżek. Teraz tu daję 5-6 na barszcz biały. Ja zawsze mieszam. Taki mi smakuje najlepiej. Do tego 6-7 liści laurowych, 7 do 10 ziele angielskie, ziarenka. Mogą być również ziarenka pieprzu czarnego, parę, albo kolorowy. I teraz potrzebuję 6-7 ząbków czosnku. Ja nacinam, żeby lepszy tutaj ten smak wyszedł ze środka również. 6-7. Tak wygląda z czosnkiem. I teraz daję trochę cukru, żeby się lepiej skwasiło. 1/3 łyżeczki. I teraz już zalewam wodą. Około pół litra. Ona jest lekko ciepła. I tutaj również 400 ml. Jak większy słoik możemy dać pół litra wody, ale przygotowanej. Teraz biorę taki papier kuchenny, stawiać coś innego i przykrywam lekko, ale nie zakręcam, bo tutaj musi dojść powietrze. I to już jest gotowe. Wchodzimy codziennie, mieszamy i przykrywamy znowu oba słoiki. Żurek możemy robić również cały czas. Że codziennie mieszamy, raz dziennie. Ja zleję troszeczkę z tego, połowę, to niech jeszcze kiśnie. I z tego również połowę, a to niech sobie jeszcze kiśnie. Surowe kiełbaski, 400 gramów, 5 kiełbasek. Mam ten zakwas
cebula, czosnek jeszcze dodatkowo, 4 ziemniaki, 1 większą marchewkę, kawałeczek pora, kawałeczek selera i 1 pietruszkę. I to starczy na pyszny żurek świąteczny. Może być taki prosty na kiełbasie, można dołożyć kawałeczek jeszcze wędzonki z plasterek, żeby był smaczniejszy. Nastawiam wodę, żeby mi się zagotowała. Robię praktycznie zawsze tak, parzę kiełbasę, wtedy ona jest ugotowana, czy sparzona i soczysta, nie jest wysuszona. 2 listki laurowe, parę ziarenek pieprzu czarnego, parę ziarenek angielskiego, ziele angielskie. W międzyczasie obieram sobie te moje warzywa i kroję w drobną kostkę. Możemy również plasterki cieniutkie. Później te warzywa umyję, pokroję. Daję jeszcze 1 ząbek czosnku. Teraz wkładam te surowe kiełbaski. Czy to jest biała, surowa, czy inna surowa, to nie gra roli. Dam jeszcze pół cebulki. I teraz czekam minutę, żeby one jakby się pogotowały. Pod przykryciem one mi się gotują maksymalnie. Potem zmniejszam na 2, czyli o 2/3 zmniejszam i ona tylko i wyłącznie stoi i się parzy. Minuta mija. Odstawiam i ona się tutaj parzy. Nastawiam na 2 z 9, a nawet można na 1. Ona tylko i wyłącznie ma sobie w tej wodzie ciepłej stać. Ona nie może być mocno gotowana, ponieważ nam się wtedy wysuszy. Około 100 g marchewki, por 45 g, seler 30 g, mała pietruszka 35 g i 4 ziemniaczki po obraniu około 400 g. Teraz kroję drobno i również pora kroimy wzdłuż parę razy, a potem w poprzek, żeby wyszła Wam taka fajna, drobna kosteczka. Wszystko. Przechodzę teraz do smażenia już. Żebyście mogli lepiej widzieć, jak ja robię tą zupę, zrobię Wam na patelni. Mam tutaj również boczek wędzony polski, a więc możecie dać boczku chociaż z 2-3 plasterki, albo z 50 g takiej szynki wędzonej. Wlewam z łyżkę oliwy. Teraz do tego wrzucam te moje warzywa. Daję również pół cebuli i obsmażam. I nie obawiajcie się, naprawdę powiem Wam, że będzie rewelacyjna zupa. Obsmażam, ponieważ warzywa obsmażone mają dużo lepszy smak i da Wam fajny kolor. Możemy doleć troszeczkę jeszcze oliwy czy oleju z łyżkę. Teraz wyciągam jedną kiełbasę i patrzę, jak ona wygląda w środku. I proszę zobaczyć, widzicie, soczysta, uduszona, nie widać nic surowego, a więc kiełbasa jest już gotowa. I teraz ten wywar z tej kiełbasy wlewam tutaj. I teraz mogę sobie już przyprawić. Daję łyżeczkę soli, łyżeczkę pieprzu. Możecie dać pół, później dosypać. Zmniejszę na pół z 9. Papryka słodka z pół łyżeczki. I z łyżeczkę małą majeranku. Ja teraz spróbuję, jak ona smakuje. Już tutaj jest bardzo smaczna. Czas mija. Próbuję już ziemniaki. Jak ziemniaki ugotowane, wtedy już wlewam żurek. Jajka również się już ugotowały. Można nie dać troszeczkę tej ciepłej wody tutaj do środka, żeby się nie porobiły grudki. I teraz wlewamy tutaj już.
Wyciągam już to ziele angielskie i już doprawiam. Ja biorę jeszcze 200 ml wody i około 100 ml śmietanki słodkiej, ponieważ ja wolę, jak te zupy są troszeczkę takie jaśniejsze. Wtedy one są dla mnie, dla oka milsze, można powiedzieć. I z powrotem wlewam. Coś pysznego. Ale jak się da śmietankę, można dołożyć troszeczkę soli. To, co nie dałam, a można dać, to jest łyżeczkę czubrycy i z pół łyżeczki pieprzu ziołowego, pół łyżeczki papryki słodkiej do łyżeczki. I jak ktoś z Was lubi ostrą zupkę, to można troszeczkę posypać ostrej papryki. Nie zaszkodzi. Pieprzu i z pół łyżeczki pieprzu. I to wszystko. To, co możemy dać, to z pół łyżeczki majranku jeszcze. Obieram jajka i wrzucę tutaj jedno pokrojone jajko, a nawet dwa można wrzucić. Na koniec, jak ktoś lubi, dajcie troszeczkę masła, chociaż z pół łyżki, ponieważ to jest na kiełbasie, więc ona nie jest tam przetłusta czy za tłusta ta zupa. Będzie dużo smaczniejsza. I wrzucamy jedno jajko albo dwa. Jeżeli byście parzyli tą kiełbasę dzień wcześniej, nie? To może tutaj Wam też wysnąć, a więc tu też trzeba uważać. Kiełbasa wkładamy tylko na moment, ją grzejemy, gotowe. A jak nie, to nakładamy tutaj po kawałku do talerza, kawałek jajka i zalewamy zupę. Teraz nalewam już tą zupkę. Powiem Wam, że będzie pyszna. I jak można prosić o suby, o łapki. Będę się bardzo cieszyła. I oczywiście życzę zdrowych, wesołych świąt. I tak już wygląda ten żurek.